Partnerem odcinka jest sklep motocyklowy w Sopocie motozone.org. Aktualne promocje i oferty w opisie filmu. Zima, mimo iż bez śniegu, to i tak dłuży się niemiłosiernie wszystkim motocyklistom. Gdyż jak dobrze wiemy, spora część naszej rodziny chowa swojego rumaka do piwnicy czy garażu, właśnie na okres zimowania. Ale jak to po każdej burzy wychodzi słońce, tak po każdej zimie przychodzi wiosna, a więc ten wyczekiwany przez wszystkich okres, kiedy to można wyprowadzić wcześniej wspomnianego rumaka na dwór i dać mu się bezproblemowo wyszaleć. Ale, żeby te szaleństwa, oczywiście w granicach rozsądku i przepisów, były takie bezproblemowe, to koniecznie musimy zadbać o przygotowanie naszego motocykla do sezonu. Jakie podstawowe rzeczy powinniśmy sprawdzić, zrobić, wymienić, aby nasz motocykl cieszył się bezawaryjną pracą? O czym należy pamiętać? O tym wszystkim w tym filmie. Aha, i będę miał dla Was drobną niespodziankę w tym filmie. Zapraszam do oglądania. Siemanko, witajcie na kanale Zwyczajny Facet. Lista rzeczy do sprawdzenia jest długa jak laska Mikołaja, dlatego myślę, że skupimy się na tych najważniejszych, podstawowych. Punkt pierwszy na liście i chyba najmniej oczywisty: umów się na serwis. Tak, umów się na serwis. Brzmi banalnie, ale takie nie jest. Jeżeli masz motocykl, ale nie jesteś osobą oblataną w kwestiach mechanicznych, bo nie musisz, nie każdy motocyklista musi być mechanikiem, to koniecznie musisz skorzystać z usługi specjalisty, czytaj mechanika. To, co jest ważne w takim wypadku, to to, że podobnie jak z wymianą opon na zimowe czy na letnie, tak i z serwisem motocykla na wiosnę, kto to zrobi wcześniej, ten wcześniej będzie jeździł. Serio, ze względu na małą liczbę mechaników motocyklowych, ich terminy, czasy oczekiwania na naprawy, serwisy i inne tego typu zabiegi bywają kilkutygodniowe, jak nie miesięczne. Dlatego jeżeli macie oddać swój motocykl do serwisu, to najlepiej już zacząć się umawiać, by potem nie czekać w 3-tygodniowej kolejce. A jeżeli nie umawiasz się na serwis przed sezonem, wszystko chcesz zrobić sam, zaoszczędzić trochę grosza, to ważne jest, aby po wyciągnięciu swojego motocykla z piwnicy czy to garażu zadbać o sprawdzenie ogólnego stanu motocykla. W telegraficznym skrócie to po prostu sprawdzenie wizualne i dotykowe wszystkiego, co widzimy na motocyklu. Sprawdzamy, czy przypadkiem jakieś gryzonie nie pogryzły nam wiązek kabli lub przewodów hamulcowych, czy jakichś gumowych wężyków. Możemy zerknąć na stan naszych śrubek, plastików, czy coś nie jest odkręcone, niedokręcone. Wiecie, niby głupota, ale nie chcemy, aby błotnik czy owiewka nam w czasie jazdy odpadła. Często ludzie wstawiają swój motocykl na zimowanie bez takiego sprawdzania, więc warto to zrobić przed wyjazdem. Jak już wszystko mamy ogarnięte, to możemy zobaczyć, czy z uszczelniaczami na lagach jest wszystko ok, czy nie ma na nich filmu olejowego, czy nie ciekną. Sprawdzić, czy amortyzator tylny dobija, czy czasem coś się nie zapiekło. Sprawdzamy wzrokowo tarcze hamulcowe, czy nie mają jakichś pęknięć, wyczuwalnych rantów, czy mamy jeszcze klocki hamulcowe, może konieczna jest już ich wymiana, gdyż są grubości kartki papieru. Często wymiana klocków na czas zaoszczędzi nam problemów w postaci wymiany tarczy. Kolejnym punktem, który jest powtarzalny jak mantra, ale bez którego nie wyjedziemy nigdzie, to akumulator. Kiedy już wiemy, że jutro czy pojutrze chcemy się wziąć za ten nasz serwis pozimowy, to warto już wcześniej zainteresować się akumulatorem. Sprawdzamy jego naładowanie. Są takie tanie mierniki, może średnio dokładne, ale za to tanie i pozwalają zbadać stan naszego akumulatora. Są też bardziej zaawansowane narzędzia, ale to raczej dla kogoś, kto będzie ich używał więcej niż raz w roku. Kiedy taki miernik wskaże nam, że akumulator jest rozładowany lub ma bardzo niski poziom naładowania, to warto podłączyć go pod prostownik i zostawić na te kilka godzin, aby się podładował. Zapewni to nam bezproblemowy rozruch naszego motocykla i nie będzie jęku zawodu, kiedy to ubrani od stóp do głów przekręcimy stacyjkę i po wciśnięciu zapłonu usłyszymy tą straszną melodię. Serwis olejowy. Aby serce naszego motocykla pracowało jak należy, konieczne jest zapewnienie mu świeżego i dobrego oleju. Jak wszyscy wiemy, motocykle wyposażone są w silniki, które w odróżnieniu od większości samochodów kręcą się do kilkunastu tysięcy obrotów na minutę. Taki stan rzeczy na pewno ma wpływ na zużycie się oleju w silniku, a co za tym idzie na pogorszenie się właściwości smarnych. Brak regularnej wymiany oleju może skutkować awariami naszego motocykla, a w najgorszych wypadkach zatarciem silnika. Są 3 szkoły wymiany oleju. Pierwsza to wymiana przed sezonem, po zimowaniu. Druga to wymiana po sezonie, przed zimowaniem.
A trzecia to brak wymiany, bo przecież olej się nie zużywa. Serio. Są materiały na YouTubie, gdzie możemy usłyszeć, że olej silnikowy się nie zużywa, nie starzeje. A wszystko to, te całe wymiany co roku, to zwykłe napędzanie sprzedaży. Zapewne ci sami ludzie od zawsze mają ten sam olej na patelni, prawda? Ale wracając do tematu. Jeżeli jesteśmy z pierwszej szkoły, to kiedy nie wymieniamy oleju po skończonym sezonie, tylko teraz przed startem w nowy sezon będziemy się tym zajmowali, to mam dla Was dobrą wiadomość, tą dobrą niespodziankę, o której wspomniałem wcześniej. Otóż wspólnie ze sklepem Motozone z Sopotu mamy mały prezent w postaci filtra oleju marki Hiflo Filtro dla pierwszych 10 osób, które kupią 4-litrowy olej silnikowy do swojego motocykla w sklepie stacjonarnym, nie wysyłkowo. Przy zakupie wystarczy powołać się na hasło zwyczajny facet i tą promocję. Pamiętajcie proszę, filtr jest gratisem dla pierwszych 10 osób, warto się pośpieszyć. Tak więc jak mamy już ogarnięty temat oleju, zalany świeży, żółciutki i pachnący, wymieniliśmy filtr oleju, to warto zastanowić się, kiedy ostatnio sprawdzaliśmy takie rzeczy jak świece zapłonowe, filtry, płyny. Może mamy motocykl już z 5 lat, ale jeszcze do nich nie zaglądaliśmy. Świec i płynu chłodniczego czy hamulcowego nie wymienia się co roku, ale warto się tym tematem zainteresować. Od sprawności naszego płynu hamulcowego zależy w zasadzie całe nasze hamowanie. Płyn hamulcowy, który jest już mocno rozwodniony lub stracił swoje właściwości, nie będzie pracował tak samo jak nowy płyn, nawet jak mamy przewody w oplocie i klamki stalowe. Podobnie sytuacja ma się ze świecami, które już mogą nie spełniać swojej roli. Problemy z rozruchem, nierówna praca, chyba czas na wymianę. Płyn chłodniczy, jak każdy płyn eksploatacyjny, również posiada swoją wytrzymałość, a kiedy jego parametry znacząco się pogorszą, to możemy w szybki i prosty sposób doprowadzić do przegrzania naszego silnika i będzie nas czekał kosztowny remont. Jeżeli mamy taką możliwość, to przed wyjazdem trzeba też sprawdzić stan ogumienia, a w zasadzie ciśnienie w oponach i ewentualnie napompować je do właściwego poziomu. Jazda na zbyt niskim ciśnieniu to w zasadzie szybka droga do szlifa. Kiedy mamy już wszystko ogarnięte, to czas wsiąść na naszego rumaka i wyruszyć w swoją pierwszą przejażdżkę w sezonie. Pierwsze co powinniśmy zrobić po ruszeniu, to dać oponom się rozgrzać. Jazda w temperaturze 5-10 stopni to nie to samo co jazda w temperaturze 20+, gdzie w nocy jest 15. Opony są wtedy naturalnie bardziej nagrzane i co za tym idzie mniej czasu potrzebują, aby mieć najlepszą możliwą przyczepność. A w chłodne dni, jak wiosenne, po zimnej nocy, opony w zasadzie guma potrafi być bardzo twarda, co nie sprzyja schodzeniu na kolano. Na sam koniec coś, o czym zawsze mówię przy okazji dłuższej przerwy od jazdy na motocyklu. Umiejętności i chłodna głowa. Pierwsza przejażdżka w nowym sezonie może wywołać dużo emocji i podekscytowania i sprawić, że chcemy jak najszybciej odkręcić manetkę do oporu. Ważne jest wtedy, aby ostudzić emocje i nie dać się ponieść fantazji. Pierwsze kilometry pokonajmy spokojnie. Przypomnijmy sobie odruchy, zachowania na motocyklu. Dobrze by było, aby w miarę możliwości podjechać na jakiś pusty parking czy plac i poćwiczyć hamowanie awaryjne i ósemki. Po długiej przerwie mięśnie muszą przypomnieć sobie wszystko, co pamięta głowa. Kiedy już mamy to ogarnięte, to jesteśmy gotowi na najbliższy zlot motocyklowy. A co wy jeszcze sprawdzacie przed sezonem? Jakich wymian czy przeglądów dokonujecie w swoim motocyklu? Dajcie znać w komentarzu. Pamiętajcie o promocji na filtr oleju w Motozone w Sopocie. 10 pierwszych osób, które zakupią w sklepie stacjonarnym 4 litry oleju do motocykla Motozone, dorzuci filtr oleju Hiflo Filtro gratis. Jeżeli film wam się podobał, to pamiętajcie o subskrybowaniu kanału. Dajcie łapkę w górę pod filmem, szerokości na drodze. Do zobaczenia na drodze. Na razie, cześć!